Śniadanie uważam za najważniejszy posiłek w ciągu dnia, przy czym pod tym pojęciem rozumiem pierwszy posiłek w trakcie dnia, który przerywa post po nocnym odpoczynku i który jest spożywany w ciągu 2 do 3 godzin po przebudzeniu. Zatem nie mam tu na myśli tego, że tuż po wstaniu z łóżka musimy biec do kuchni, aby przygotować sobie posiłek. I dziś chciałbym zaproponować Państwu 10 zdrowych i odżywczych pomysłów na śniadanie. Zanim przejdę do krótkiego omówienia potraw, to jeszcze dodam, że lista składników i sposób ich przygotowania pojawią się na ekranie. Wówczas będą mogli Państwo na chwilę zatrzymać sobie film i przepisać wszystkie informacje. Pierwsza propozycja to placki z ciecierzycy z awokado i jajkiem. Mowa o ciecierzycy, ponieważ według literatury fachowej regularne jej spożywanie, jak również innych nasion roślin strączkowych, przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Dla przykładu naukowcy z Kanady zauważyli, że włączanie tego typu produktów do diety wiąże się z obniżeniem skurczowego ciśnienia krwi o nieco ponad 2 mm supertenci, co należy uznać za dobry wynik. Tu od razu dodam, że efekt ten może być wzmocniony dzięki obecności awokado, które jest bardzo dobrym źródłem potasu, zaś pierwiastek ten przyczynia się właśnie do uregulowania ciśnienia krwi. Zresztą w 2023 roku ukazały się wyniki badania przeprowadzonego w Meksyku, które pokazały, że częste spożywanie awokado pozwala obniżyć ryzyko pojawienia się nadciśnienia tętniczego aż o 17%. Poza tym osoby, które często sięgają po ciecierzycę i inne strączki, cechują się niższym ryzykiem zachorowania na chorobę wieńcową, średnio o 10%. Co ciekawe, podobny efekt zapewnia nam wspomniane już awokado. Badacze zauważyli, że osoby, które spożywały co najmniej 2 porcje awokado tygodniowo, miały mniejsze ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej średnio o 21%. Do tego muszę wspomnieć też, że zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ciecierzyca pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. I tu działa w dwojaki sposób. Otóż przede wszystkim sprawia ona, że po spożyciu posiłku nie dochodzi do znacznych wahań glukozy we krwi. A to ma szczególne znaczenie właśnie w przypadku śniadań. Po drugie zaś, ciecierzyca w perspektywie długoterminowej prowadzi do redukcji poziomu cukru we krwi na czczo. To tylko dowodzi temu, że chroni ona przed cukrzycą i sprzyja poprawie zdrowia osób, które już zmagają się z tą chorobą. Od siebie jeszcze dodam, że jeśli chodzi o awokado obecne w niniejszym posiłku, to za sprawą znajdujących się w nim składników takich jak potas, luteina i jednonienascone kwasy tłuszczowe, owoc ten chroni nasz narząd wzroku np. przed zwyrodnieniem plamki żółtej. Ponadto zdaniem badaczy awokado poprawia elastyczność i jędrność skóry twarzy. W niniejszym przepisie nie bez powodu znalazły się również jajka. One z kolei są bombą odżywczą. Dostarczają bowiem duże ilości pełnowartościowego białka, witaminy B2, która wspomaga pracę układu nerwowego i zmniejsza uczucie zmęczenia, witaminy B5, która wpływa korzystnie na odporność i sprawność umysłową, witaminy B12, z której niedoborem zmaga się wielu z nas, jak również witaminy A, cennej dla naszego wzroku. Do tego jest ono dobrym źródłem żelaza i selenu, czyli często deficytowych pierwiastków w naszej diecie. Poza tym jajko to najlepsze źródło pokarmowe choliny, czyli składnika, który chroni wątrobę przed stłuszczeniem, wspomaga pamięć i koncentrację, zapobiega pojawieniu się choroby Alzheimera, obniża poziom homocysteiny we krwi, jak również który działa przeciwnowotworowo. Z uwagi na to, że jajka uważam za bardzo dobry produkt na śniadanie, który poza wysoką wartością odżywczą zapewnia również sytość na wiele godzin, to jako drugą potrawę chciałbym zaproponować omlet owsiany z truskawkami i jogurtem naturalnym. O samych walorach zdrowotnych jajek już przed chwilą Państwu powiedziałem, stąd chciałbym skupić się na innych składnikach tej potrawy. Ważnym elementem są tu płatki owsiane. Przy czym od razu zaznaczę, że ja polecam wykorzystać płatki owsiane zwykłe, które są bardziej wartościowe od płatków błyskawicznych. Płatki zaś same w sobie, pomimo że zawierają węglowodany, to dużą ich część stanowi dobroczynny błonnik pokarmowy. Tu warto wspomnieć, że występuje on w postaci beta-glukanów, które wykazują szerokie działanie prozdrowotne. Do tego płatki owsiane zawierają w składzie awenantramidy, czyli cząsteczki, które mają bardzo silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Jeśli zajrzymy do literatury fachowej, to dowiemy się, że włączenie płatków owsianych do jadłospisu pomaga ustrzec nas przed pojawieniem się cukrzycy w przyszłości, jak również w perspektywie długoterminowej powoduje obniżenie stężenia glukozy we krwi na czczo. Do tego składniki obecne w płatkach owsianych uszczelniają nasze jelita, zmniejszają przewlekły stan zapalny,
łagodnie obniżają ciśnienie tętnicze, a nawet pomagają przywrócić prawidłową równowagę pomiędzy cholesterolem HDL i LDL. Mało tego, chronią one cholesterol krążący we krwi przed utlenianiem, czyli niebezpieczną modyfikacją, która sprawia, że staje się on miażdżycorodny. Tu jako ciekawostkę powiem, że połączenie awenantramidów z płatków owsianych z witaminą C pochodzącą z truskawek, które są przewidziane w dzisiejszym przepisie, sprawia, że cholesterol jest jeszcze skuteczniej chroniony przed negatywnymi zmianami, co zostało potwierdzone w badaniach naukowych. Z tego też względu połączenie płatków owsianych z truskawkami jest jak najbardziej zasadne. W efekcie badacze odnotowali, że osoby często spożywające płatki owsiane odznaczają się niższą zachorowalnością na chorobę wieńcową o 19% i udar mózgu aż o 21%. Do wspomnianego omletu dobrze jest dodać trochę jogurtu naturalnego, ponieważ nabierze on wtedy o wiele bardziej atrakcyjną konsystencję. Jednocześnie polecam taki omlet spożyć sobie w obecności właśnie jednej szklanki jogurtu naturalnego. A to dlatego, że jogurt w wersji naturalnej, podobnie jak płatki owsiane, zmniejsza ryzyko cukrzycy i zapobiega miażdżycy, a poza tym wzmacnia nasze kości, łagodzi zaparcia, chroni przed rakiem jelita grubego i poprawia odporność, a do tego jest dobrym źródłem witaminy B12. Jako ciekawostkę też powiem, że osoby, które na co dzień spożywają jogurt naturalny, rzadziej o 11% umierają przedwcześnie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Skoro była mowa o omlecie w wersji na słodko, to teraz chciałbym jeszcze zaproponować Państwu omlet wytrawny ze szpinakiem, suszonymi pomidorami i kozim serem. Obecność szpinaku jest podyktowana tym, że jest to wyjątkowo wartościowe warzywo. W jednym z niedawno opublikowanych przeze mnie filmów, w którym przedstawiałem ranking najzdrowszych warzyw, szpinak zajął drugie miejsce. Tak wysoka pozycja wynikała z tego, że szpinak jest najlepszym źródłem pokarmowym luteiny i zeaksantyny, czyli składników z grupy karotenoidów, które zmniejszają objawy zmęczenia wzroku, poprawiają ostrość widzenia, a także zmniejszają ryzyko zachorowania na zaćmę i zwyrodnienie plamki żółtej. Poza tym szpinak jest wysoce zasobny w witaminę K1, która zapewnia prawidłowe krzepnięcie krwi i wzmacnia nasze kości. Jednocześnie warto też wspomnieć o tym, że szpinak obfituje w nieorganiczne związki azotu, w efekcie czego jego spożycie skutkuje wzrostem stężenia dobroczynnego tlenku azotu, który usprawnia funkcjonowanie naczyń krwionośnych i dzięki niemu pozostają one w dobrej kondycji. Do tego szpinak to bardzo dobre źródło folianów, czyli witaminy B9, która podobnie jak cholina obecna w jajkach obniża poziom homocysteiny, a także zapobiega pojawieniu się choroby Alzheimera. W niniejszym przepisie nieprzypadkowo znalazły się również suszone pomidory, a to dlatego, że są one zasobne w likopen. A likopen, podobnie jak cholina z jajek i foliany ze szpinaku, chroni przed chorobą Alzheimera. Mówiąc konkretnie, osoby, u których obserwujemy wysoki poziom likopenu we krwi, mają mniejsze ryzyko rozwoju tej choroby aż o 74%. Do tego mogę powiedzieć, że likopen nie tylko hamuje starzenie się naszego mózgu, ale również spowalnia starzenie się skóry, jak również sprawia, że mężczyźni dłużej mogą cieszyć się dobrą płodnością. Poza tym likopen z pomidorów jest sprzymierzeńcem układu krążenia. Zdaniem ekspertów dieta bogata w likopen sprawia, że rzadziej doświadczamy choroby wieńcowej i udarów mózgu, jak również rzadziej umieramy przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia. Do omawianego omleta polecam dodać jeszcze ser kozi, ponieważ zwiększy on zawartość dobrej jakości białka w tej potrawie. I przy okazji jako ciekawostkę powiem, że ser kozi zawiera mniej laktozy niż ser z mleka krowiego, co z pewnością będzie atutem dla osób źle tolerujących laktozę. Przez chwilę chciałbym jeszcze pozostać przy jajkach i przejść do kolejnej potrawy, jaką jest bardzo zdrowa jajecznica z boczniakami i kurkumą. Boczniaki uważam bowiem za najzdrowsze grzyby. Mowa tu przede wszystkim o boczniaku ostrygowatym. Jako ciekawostkę powiem, że ogólnie grzyby zawierają białko, które cechuje się bardzo dobrą strawnością, co zostało udowodnione w badaniach naukowych. Ponadto w boczniakach znajdziemy wiele cennych dla zdrowia składników pokarmowych. Mam tu na myśli przede wszystkim potas, żelazo, cynk, cholinę, niacynę, kwas pantotenowy, a także witaminę B2. Jednak to, za co szczególnie cenimy boczniaki, to bardzo wysoka zawartość ergotioneiny, czyli składnika, który potocznie jest nazywany witaminą długowieczności. O ile wspomniana ergotioneina nie jest oficjalnie klasyfikowana jako witamina, to należy wiedzieć, że rzeczywiście jest to składnik o wysoce prozdrowotnym działaniu.
Słynie on z bardzo silnych właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających, za sprawą czego chroni nas przed chorobami metabolicznymi i spowalnia starzenie się naszego ciała. Zagłębiając się w literaturę fachową, można odnieść wrażenie, że w określeniu składnik długowieczności, jak to jest opisywana ergotionina, jest sporo prawdy. A to dlatego, że praca naukowa z 2021 roku dowiodła, że osoby regularnie spożywające grzyby rzadziej o 16% umierają przedwcześnie z powodu różnych chorób. Poza boczniakami i oczywiście jajkami, o których mówiłem na początku filmu, wyjątkowo wartościowym składnikiem tej jajecznicy jest kurkuma. Tu od razu muszę powiedzieć, że kurkuma wraz z obecną w niej kurkuminą została uznana przez naukowców za produkt o najsilniejszych właściwościach przeciwzapalnych spośród wszystkich innych składników diety. Z kolei drugą bardzo ważną informacją jest to, że kurkumina obecna w suszonej lub świeżej kurkumie odznacza się lepszą przyswajalnością niż czysta kurkumina znajdująca się w suplementach diety. To jeszcze bardziej uwypukla walory zdrowotne omawianej jajecznicy. Jeśli zaś chodzi o konkretne efekty kliniczne, które można osiągnąć stosując regularnie kurkumę, to wśród nich mogę wymienić złagodzenie objawów towarzyszących chorobom stawów, zmniejszone nasilenie objawów depresyjnych, obniżenie poziomu cukru we krwi, zapobieganie tworzeniu się kamieni żółciowych, a nawet przyspieszenie powrotu do zdrowia po przeziębieniu. Kolejna propozycja na pierwszy posiłek dnia to pieczywo razowe na zakwasie z wędzonym łososiem i humusem. Chleb na zakwasie to w mojej ocenie najzdrowszy rodzaj pieczywa. A to dlatego, że taki chleb cechuje się niższym indeksem glikemicznym w porównaniu do zwykłego chleba. Oznacza to, że po spożyciu nie podnosi znacząco i gwałtownie poziomu cukru i insuliny we krwi, co oczywiście jest bardzo ważnym atutem. Poza tym chleb na zakwasie zawiera mniej składników antyodżywczych, w tym fitynianów, nawet aż o około 90%. W efekcie składniki mineralne w nim obecne typu magnez, wapń, cynk czy żelazo wchłaniają się w naszym przewodzie pokarmowym o wiele lepiej niż ze zwykłego pieczywa pełnoziarnistego. Przy okazji nadmienię też, że pieczywo na zakwasie zawiera mniejsze ilości glutenu, ponieważ jest on częściowo rozkładany przez dobroczynne bakterie i drożdże pochodzące z zakwasu. A to z kolei dobra wiadomość dla osób, które z jakiegoś powodu nie tolerują dużych ilości glutenu. Najważniejszym zaś składnikiem tego posiłku jest wędzony łosoś. Przy czym mam tu na myśli oczywiście łososia wędzonego na zimno. Warto bowiem wiedzieć, że łosoś to tuż po makreli ryba najbogatsza w kwasy tłuszczowe omega-3, a te, jak udowodniłem w jednym ze swoich ostatnich filmów, są jednymi z najzdrowszych składników. Krótko tylko powiem, że omega-3 chronią nas przed zawałem serca, zapobiegają miażdżycy, obniżają stopień stłuszczenia wątroby, działają ochronnie na nerki, zmniejszają ból i obrzęki stawów, mają właściwości przeciwzapalne, łagodzą objawy depresyjne, poprawiają sprawność umysłową, zmniejszają nasilenie astmy, a nawet poprawiają stan skóry u osób z łuszczycą. Poza tym łosoś to bardzo dobre źródło pełnowartościowego białka, selenu i choliny, o której wspominałem na początku filmu, omawiając walory zdrowotne jajek. Jeśli zaś chodzi o humus, który jest elementem tego posiłku, to należy wiedzieć, że jest to pasta na bazie ciecierzycy, o której też już dziś mówiłem. Na dzisiejszej liście postanowiłem zamieścić też owsiankę. Przy czym mam tu na myśli owsiankę o podwyższonej zawartości tłuszczu i białka, a mniejszej ilości węglowodanów. Mowa tu bowiem o owsiance na skyrze z masłem orzechowym. Wybrałem skyr, czyli inaczej jogurt typu islandzkiego, ponieważ zawiera on ponad 2 razy więcej dobrej jakości białka w porównaniu do zwykłego jogurtu naturalnego. W 100 gramach skyru mamy zwykle aż około 12 gramów białka. O samych walorach jogurtu wspominałem zaś w trakcie omawiania jednego z omletów. Jeśli zaś chodzi o masło orzechowe, to można kupić je w sklepie lub można przygotować je samodzielnie w domu. Ja polecam krem orzechowy na bazie orzechów włoskich, które uważam za jedne z najzdrowszych produktów w tej kategorii. Orzechy włoskie zawierają stosunkowo duże ilości kwasu alfa-linolenowego, dzięki któremu wpływają korzystnie na pracę układu krążenia. Do tego zawierają one dużo miedzi, która z kolei wzmacnia kości, zapewnia prawidłowe krzepnięcie krwi i ma pozytywny wpływ na układ odpornościowy. Poza tym w orzechach znajdziemy też magnez, cynk, witaminę B6, foliany i błonnik pokarmowy. Przeprowadzone zaś badania naukowe dowodzą wprost, że regularne spożywanie orzechów spowalnia spadek sprawności umysłowej, który postępuje wraz z wiekiem, chroni przed pojawieniem się raka jelita grubego, wpływa pozytywnie na rozwój dobroczynnych bakterii w naszych jelitach, poprawia płodność u mężczyzn, polepsza nastrój i zmniejsza zachorowalność na niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia.
Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Kolejnym pomysłem na zdrowy i sycący posiłek na początek dnia jest pasta z makreli wędzonej z twarogiem. Taką pastę można wykorzystać na przykład jako dodatek do pieczywa razowego na zakwasie. Można też użyć tej pasty jako dipu do świeżych warzyw. Poza tym sprawdzi się ona jako dodatek do zapiekanki, omletu, placków, wrapów śniadaniowych, grzanek, jak również można ją wykorzystać jako farsz do jajek faszerowanych. Tu oczywiście chcę zaznaczyć, że mowa o makreli wędzonej na zimno. Makrela, która jest głównym składnikiem tej pasty, jest jeszcze bardziej zasobna w kwasy tłuszczowe omega-3 w porównaniu do wspomnianego przed chwilą łososia. Co więcej, zawiera ona również więcej selenu, magnezu i żelaza. Ponadto makrela wędzona na zimno jest też doskonałym źródłem witaminy B12, której wielu z nas ma niedobór. Do tego dostarcza ona bardzo wysokie ilości niacyny, czyli witaminy B3, która odpowiada za właściwą pracę układu nerwowego, jak również zmniejsza ona uczucie zmęczenia. Omawianą pastę warto przygotować z wykorzystaniem twarogu, który zwiększy nam zawartość białka. Jeden standardowy plaster sera twarogowego o masie 30 g dostarcza 7 g białka, czyli jest to zadowalająca ilość. Poza tym pastę z makreli warto wzbogacić o dodatek czosnku i cebuli, czyli składników, które działają przeciwzakrzepowo, obniżają poziom trójglicerydów, redukują ciśnienie tętnicze, zmniejszają stan zapalny w organizmie, obniżają stężenie cukru we krwi, jak również działają bakteriostatycznie i zapobiegają pojawianiu się infekcji górnych dróg oddechowych. Na dzisiejszej liście znalazło się również miejsce dla miłośników koktajli. A mianowicie chciałbym zaproponować odżywczy koktajl na bazie kakao z dodatkiem masła orzechowego, banana, miodu, nasion lnu i cynamonu. Jako że to kakao jest tu najważniejszym składnikiem, to na nim chciałbym się skupić. Warto bowiem wiedzieć, że dobrej jakości kakao jest doskonałym źródłem polifenoli, czyli silnych przeciwutleniaczy, które chronią nasze ciało przed wieloma szkodliwymi substancjami. Dobroczynne składniki obecne w kakao pobudzają uwalnianie tlenku azotu, który korzystnie rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu dochodzi do łagodnego obniżenia ciśnienia krwi. Do tego wspomniane polifenole zmniejszają sztywność tętnic, za sprawą czego mogą one pracować prawidłowo. W efekcie, jak donosi literatura fachowa, regularne spożywanie kakao czy gorzkiej czekolady wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby niedokrwiennej serca o 10% i zawału mięśnia sercowego o 13%. Do tego częste włączanie kakao do diety chroni nas w pewnym stopniu przed udarem mózgu. Poza takim pozytywnym wpływem na układ krążenia, chciałbym wspomnieć też o tym, że kakao i gorzka czekolada działają przeciwdepresyjnie, mają właściwości przeciwzapalne, jak również usprawniają przepływ krwi w mózgu, co może przekładać się na lepszą sprawność umysłową. Tak jak wspomniałem, omawiany koktajl warto wzbogacić o dodatek cynamonu. A to dlatego, że obniża on skurczowe ciśnienie krwi, a także zmniejsza poziom trójglicerydów i to nawet aż o 26 mg na decylitr. Do tego cynamon sprzyja redukcji poziomu cukru we krwi, jak również łagodzi insulinooporność. W dzisiejszym zestawieniu zdrowych śniadań nie mogło zabraknąć też naleśników. I w ich przypadku mam dwie propozycje. Pierwszy pomysł to naleśniki kokosowe z kremem z orzechów laskowych i z malinami. Celowo użyłem tu mąki kokosowej, ponieważ zawiera ona mniejsze ilości węglowodanów od np. mąki pszennej. Jednocześnie ma ona o wiele więcej błonnika. Przykładowo mąka kokosowa zawiera od około 30 do 40 g błonnika na 100 g produktu, zaś mąka pszenna pełnoziarnista ma go około 7 g, czyli od 4 do 6 razy mniej. Przy czym oczywiście trzeba mieć świadomość, że trudniej robi się wypieki na mące kokosowej i niekiedy wymaga to od nas większej wprawy. Poza kremem orzechowym, o którym już dzisiaj mówiłem, jako dodatek do tych naleśników warto wykorzystać maliny. Słyną one z obecności składników prozdrowotnych o nazwie elagotaniny, które usprawniają funkcjonowanie naczyń krwionośnych. Druga propozycja naleśników, a jednocześnie ostatni pomysł na śniadanie to naleśniki migdałowe z salsą z mango i grillowanym indykiem. Tu chciałbym nadmienić, że mąka migdałowa zawiera jeszcze mniej węglowodanów niż mąka kokosowa, a właściwie praktycznie nie ma ich wcale. Niestety mąka migdałowa jest jeszcze trudniejsza w zastosowaniu do wypieków niż mąka kokosowa, ale mam nadzieję, że podany przeze mnie przepis okaże się udany. Dodatkiem do wspomnianych naleśników jest mango i indyk, który jest bardzo dobrym źródłem pełnowartościowego białka.
Przy okazji warto wspomnieć, że białko obecne w indyku zawiera wysokie ilości tryptofanu, czyli aminokwasu, z którego w naszym organizmie powstaje melatonina. Melatonina to z kolei substancja, która zapewnia dobrą jakość snu. Mało kto jednak wie o tym, że melatonina ma silne właściwości przeciwutleniające, a dodatkowo wspiera działanie układu odpornościowego, przez to spowalnia procesy starzenia się naszego ciała. Z tego też względu niekiedy jest ona określana mianem hormonu młodości. Jeśli chcą Państwo poznać więcej przepisów na pierwszy posiłek dnia, to zachęcam do obejrzenia innego mojego filmu, w którym również dzielę się kilkoma propozycjami. Aby się z nimi zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.